Witam, grillowanie w grudniu? No nic z tych rzeczy, to tylko będzie urządzenie, które posłuży mi tutaj i pomoże w odkażaniu i dezynfekcji tego tutaj tunelu. Bo ja zazwyczaj tunele i szklarnie odkażam sobie po sezonie siarką, dymem siarkowym właśnie powstającym przy spalaniu siarki, jednakże w tym roku postanowiłem, że będzie to odkażanie dość delikatne, z tego względu, że rosnące tutaj pomidory, papryka do końca były zdrowe, nie pojawiły się na nich żadne choroby, szczególnie choroby grzybowe, to po pierwsze, a po drugie ta szklarnia jest nowa, ona stoi dopiero od wiosny i tutaj nawet na ścianach nie zdążyły jeszcze pojawić się żadne glony, jedynie gdzieś z drugiej strony od zewnątrz, ale to umyje się dopiero na wiosnę. No i właśnie w jednej z książek ogrodniczych napotkałem taką informację, dosłownie 3 zdania na temat odkażania tuneli, szklarni dymem ze spalania ziół. No i właśnie w tym roku będę chciał taki tutaj system odkażania zastosować. Można powiedzieć, że to będzie takie delikatne odkażanie. Sam zabieg palenia ziół znany jest już od czasów najdawniejszych. Na pewno kojarzycie jakieś filmy, gdzie ludy pierwotne, dajmy na to jacyś Indianie, wrzucają do ogniska zioła i właśnie tym dymem z tego ogniska okadzają czy to pomieszczenia, czy okadzają również siebie. Na przykład w średniowieczu rozmaryn spalano, aby jego dym zapobiegał dalszemu rozprzestrzenianiu się epidemii, na przykład dżumy. Jeszcze w XIX wieku sale szpitalne dezynfekowano dymem z jałowca, a żeby nie szukać aż tak daleko, to na wsiach okadzano stare domy, stare chałupy, aby właśnie je zdezynfekować. Najczęściej robiono to wczesną wiosną, zaraz po zimie. No i teraz pytanie, jakich ziół najlepiej byłoby tutaj używać do spalania, do odkażania tunelu i szklarni. I najlepiej byłoby używać ziół aromatycznych, czyli takich, które zawierają dużo olejków eterycznych, czyli po prostu tych, które silnie pachną. No i w tym wspomnianym fragmencie książki była wzmianka, aby używać ziół typowo przyprawowych, czyli można powiedzieć takich kupnych, jak i również ziół dziko rosnących typu pokrzywa, wrotycz, bylica piołun, czyli można powiedzieć takich roślin, takich ziół, które tak czy inaczej często używa się w trakcie sezonu w ogrodzie do sporządzania czy to gnojówek roślinnych, czy innych preparatów zwalczających choroby i szkodniki. No, że temat ciekawy, to postanowiłem go trochę zgłębić, poszukać w internecie właśnie działanie ziół, jakie zioła jeszcze można wykorzystać do spalania. No i najczęściej pojawiała się szałwia. Właśnie dym z szałwi oczyszcza powietrze z zarodków pleśni, brzydkich zapachów, bakterii, wirusów oraz innych niekorzystnych cząstek. Świetnie też może sprawdzić się dym z lawendy, który działa bakterio i wirusobójczo. A do odkażania powietrza już wspomniany jałowiec, rozmaryn, także bylica piołun, która oczyszcza powietrze. Również co ciekawe igły sosnowe również działają dezynfekująco na powietrze, a także dym ze spalania goździków. Ja tutaj do tej miski wrzuciłem sobie trochę ziół właśnie typowo przyprawowych, takich kupnych z paczki. To są jakieś mieszanki ziół, ale na pewno jest tutaj szałwia, jest również czomber, jest rozmaryn. Poza tym z tych swoich to te większe takie fragmenty, które zbierałem, to na pewno jest tutaj pokrzywa, jest również mięta, jest tymianek, jest oregano, no bo skoro ten tymianek i oregano używałem praktycznie przez cały sezon tutaj do sporządzania oprysków przeciw chorobom grzybowym na pomidorach czy też na paprykach, to dlaczego nie użyć tych właśnie ziół tutaj przy spalaniu i dezynfekcji tunelu. No i są również, jak widać, igły i takie drobne gałązki sosnowe. Także węgielki już chyba się rozpaliły, więc można przystąpić do zadymiania. No i teraz na te rozgrzane węgielki będę wysypywał te zioła. Jeszcze jedna ważna rzecz, najlepiej gdyby te zioła nie były do końca wysuszone, żeby były lekko wilgotne,
No jest taka opcja, że można po prostu je na kilka godzin zostawić sobie na zewnątrz przy takiej grudniowej, wilgotnej pogodzie. Na pewno one tej wilgoci z powietrza złapią, no bo to jednak najczęściej takie zioła mamy po prostu dokładnie wysuszone, a nie wilgotne. Chodzi oczywiście o to, aby one się tutaj dymiły, a nie spalały tutaj żywym ogniem. I oczywiście teraz tunel sobie zamknę, żeby ten dym się nie wydostawał na zewnątrz. No i niech tutaj właśnie tym dymem cały tunel się zapełni, bo jednak dym ma to do siebie, że świetnie wnika w każdy najmniejszy zakamarek. Tam nawet gdzie byśmy chcieli ręcznie zdezynfekować, myjąc właśnie powierzchnię, czasem nie idzie dotrzeć, a dym świetnie będzie tam wnikał. No i też jest ten plus, że tutaj jednak można chwilę postać, nie tak jak w przypadku spalania dymu z siarki, że trzeba od razu uciekać, no bo dym siarki jest dla ludzkich płuc szkodliwy. Tak tutaj można nawet chwileczkę powdykać, dopóki nie zacznie szczypać w oczy. No i też tutaj stoją te beczki na wodę. To też ma swoje znaczenie, bo tak czy inaczej one były umyte, ale wiadomo, jak ta woda stoi tam przez dłuższy okres czasu, to te beczki czasami zaczynają brzydko pachnieć, a tak tutaj również tym dymem się je trochę zdezynfekuje. No i mam nadzieję przynajmniej, że tego zapachu się tutaj pozbędę. Także teraz najlepiej byłoby to zostawić na 24 godziny. Oczywiście to się szybciej wypali, ale ten dym, żeby tutaj utrzymywał się 24 godziny, najlepiej byłoby sobie jeszcze tą szklarnię, ten tunel uszczelnić, żeby dym się nie wydostawał na zewnątrz. No i po tych 24 godzinach można byłoby tutaj otworzyć, trochę przewietrzyć. Też pomysł świetnie sprawdzi się na takie odkażanie na wiosnę, no bo jednak tą siarką najczęściej odkaża się na jesień, z tego względu, że musi tam minąć nawet kilka tygodni, żeby można było cokolwiek sadzić, a tak tutaj sposób jest bezpieczny. Po tym spalaniu ziół praktycznie po tych 24 godzinach można byłoby tutaj wchodzić i już sadzić jakieś rośliny. No i zobaczmy, jak to wygląda po godzinie. No, wygląda to nie najgorzej. Ładnie jest zadymione. Wcale tutaj nie jest dużo mniej zadymione jak po spalaniu siarki. Się trochę już tutaj wypaliło, ale można sobie na spokojnie wejść. Trochę właśnie tych ziół dorzucić, uzupełnić. Bez żadnego strachu, że się człowiek tutaj potruje. No i oczywiście chyba nie muszę wspominać o tym, że jednak trzeba było tutaj od czasu do czasu zajrzeć, żeby tutaj czasami nie pojawił się ogień, który gdzieś mógłby czasami czy tutaj poliwęglan, czy jakąś folię po prostu poniszczyć, spalić, czy też stopić.
No i tak sobie myślę, że gdyby jednak tutaj w tym roku choroby grzybowe jakieś na pomidorach, na paprykach wystąpiły, gdyby te rośliny były dość mocno porażone przez właśnie choroby, to tak czy inaczej spalałbym tutaj siarkę, żeby dobrze ten tunel zdezynfekować. Jednak myślę, że w tym roku w zupełności właśnie wystarczy spalanie ziół. W komentarzach piszcie, jakie zioła jeszcze można byłoby tutaj dodać, jakie zioła można byłoby spalać, bo na pewno są osoby, które na ziołach znają się dużo lepiej. A na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia i zapraszam wkrótce.